Tradycyjnie wieś kojarzona jest przede wszystkim z rolnictwem, jednak obecnie w coraz większym stopniu zyskuje ona na znaczeniu jako miejsce prowadzenia działalności niezwiązanej z sektorem rolnym. Działalność podejmowana przez mieszkańców wsi może przybierać różne formy. W przypadku pozarolniczych aktywności na obszarach wiejskich może to być zarówno rozwój nowej działalności w oparciu o gospodarstwo rolne i jego zasoby, jak i podejmowanie działalności, która nie jest związana w żaden sposób z rolnictwem. Wspólna polityka rolna wspiera w różny sposób przedsiębiorczość na wsi. W tym odcinku pokażemy Wam parę, która otworzyła pierwszą w województwie warmińsko-mazurskim palarnię kawy. Ich przygoda z tym popularnym na całym świecie wyjątkowym napojem rozpoczęła się tuż po studiach. Wyruszyli na zagraniczny staż na Hawaje. Trochę i samorozwój, i przygoda, ze względu na to, że po praktycznie skończonych studiach był jakiś taki niedosyt zdobycia jakiegoś dodatkowego doświadczenia, wykorzystania trochę jeszcze tych możliwości, że można spróbować czegoś innego, można gdzieś wyjechać, żeby też to tak się nie zakończyło dosyć klasycznie, czyli studia, szukamy pracy i... Wymyśliliśmy sobie z moim wtedy chłopakiem, żebyśmy chcieli wyjechać gdzieś za granicę, odbyć staż, czegoś jeszcze doświadczyć, coś zobaczyć, przeżyć troszeczkę. W trakcie studiów zdarzało nam się wyjeżdżać w wakacje do Stanów Zjednoczonych. No i wymyśliliśmy, że te Stany to będą takim naszym miejscem po studiach, przynajmniej na chwilę. Z tą kawą to był totalny przypadek, bo aplikowaliśmy o staż do Uniwersytetu w Ohio i ta kawa pojawiła się z tego względu, że mieliśmy po prostu styczność. Ja jestem po kształtowaniu środowiska i rolnictwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Ania z kolei była na naukach o żywności, więc to się tak skumulowało. No i tak naprawdę w związku z tym, że ja rolnictwo, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, czyli koniec końców taki dziwnie to zabrzmi może, ale jeden z takich wymarzonych pracowników na plantacji, bo jakby są drzewka, jest uprawa, a z drugiej strony nauki o żywności, czyli sam element już kawy gotowej jako po prostu produktu spożywczego. Wiedzieliśmy, co będziemy robić, czym zajmuje się ta firma i na czym będzie polegała praca tam na miejscu. Oczywiście to było mniej więcej to, co wiedzieliśmy. Wiadomo, że zawsze jak przyjeżdżają stażyści, to te prace są różne i różnie przydzielane. Aczkolwiek firma, w której pracowaliśmy, była bardzo nastawiona na rozwój ludzi, którzy do nich przyjeżdżali. W związku z czym pracowaliśmy na każdym etapie produkcji kawy. Nie było nam zabierane, żeby na przykład palić kawę albo pracować z klientami, więc tak naprawdę od momentu, kiedy tam przylecieliśmy, uczyliśmy się każdego etapu po kolei. Od sadzenia kawy, przez zbiory kawy. Oni mieli tam właśnie i palarnię kawy, i sklep z kawą, i kawiarnię. Byli przeciętnymi konsumentami kawy. Jednak z czasem nie tylko zakochali się w tym produkcie, ale również stali się prawdziwymi specjalistami w tym zakresie. Zamiast zostać na Hawajach, postanowili wrócić do Polski i tu swoją pasję przekuć w biznes. Nasza wiedza przed wylotem skupiała się, czy tam była na poziomie, tak jak przeciętnego po prostu człowieka pijącego kawę, czyli po prostu zasypujemy i pijemy, a tam się wszystko po prostu totalnie zmieniło. No i był to element taki, który gdzieś tak jakby zahaczył. No i gdzieś postanowiliśmy tą wiedzę i te doświadczenie przekazać tutaj, przywieźć ze sobą. Nie oszukujmy się, ale to miejsce zrobiło też swoje, czyli jedna rzecz to jest to, że zakochaliśmy się w kawie, a kawa hawajska w Kona, tam gdzie mieszkaliśmy, jest jedną z najlepszych kaw na świecie, jedną z najlepszych i z najdroższych, więc tak naprawdę uczyliśmy się na jednym z najlepszych surowców na świecie. W tej chwili nawet nie mamy tego w ofercie, bo to jest tak droga kawa, że tutaj u nas nie ma zbyt dużo klientów na taki surowiec. Więc to było naturalne, ale nie było przymuszone. To, co się tam nauczyliśmy, wiedzieliśmy, że jest bardzo niespotykane. Ciężko zdobyć taką wiedzę
Ciężko w praktyce zdobyć taką wiedzę, bo to też jest istotne, że tak naprawdę my praktykowaliśmy to wszystko. Większość osób spożywająca regularnie kawę nawet się nie zastanawia, gdzie i jak jest hodowana, jak wygląda i co wpływa na jej smak. Czarne ziarenko, które ląduje w mikserze lub ekspresie, to tak naprawdę produkt finalny. Po spaleniu pestek owocu kawowca. Na smak sam kawy, bo mają warunki uprawy, ilość opadów, wilgotność, wysokość uprawy. I teraz w momencie, w którym już jakby mamy te warunki spełnione, kawa owocuje, czyli mamy kwiatostany i one później zmieniają się w owoce. I koniec końców kawa, którą my widzimy, czyli ziarna kawy, to jest pestka owocu. Kawa owocuje na czerwono bądź żółto, w zależności od odmiany, ale koniec końców docelowo to kawa jest ziarenkiem, czyli to są dwie połówki, dzięki które tak naprawdę ten miąższ owocu wpływa na smak samego ziarna. Tworząc swoją kawiarnianą manufakturę, najważniejsza okazała się wiedza, doświadczenie i kawowy zmysł, który był wynikową tych dwóch pierwszych czynników. W końcu praca przy kawie premium przypomina pracę na żywym organizmie. Na tym poziomie, na którym my się już poruszamy, no bardzo jest dużo zmiennych. I każda, nie wiem, no wahnięcie wilgotności ziarna powoduje, że ta kawa całkowicie inaczej się zachowa w piecu. Oczywiście no można zaplanować produkcję i po prostu, nie wiem, no, lecieć ileś paleń po kolei tak samo. Tylko że my właśnie postawiliśmy na to, żeby postawiliśmy na kontrolę jakości taką profesjonalną, jak się ona odbywa na plantacji bądź w przypadku wycen kawy, żebyśmy mogli jak najlepszą kawę jakościowo przedstawić klientowi. I trochę to tak przypomina, że to jest taka operacja na żywym organizmie, bo koniec końców te ziarno, ono jest cały czas wilgotne, zielone, przechowywane w stałych warunkach. Ono tak naprawdę jest żywe, bo jeżeli, tak abstrahując od palenia, jeżeli mamy ziarno zielone kawy i zamoczymy je w wodzie, ono zaczyna kiełkować. Ponad dekadę temu Ania i Kamil otworzyli palarnię w Morągu. Swoją przygodę z biznesem rozpoczęli właśnie na obszarze wiejskim, w niewielkiej miejscowości na Mazurach. My jak zaczynaliśmy, to niestety sprzęt nie był tak dostępny jak w tym momencie, więc pracowaliśmy na piecach, które zamawialiśmy, sprowadzaliśmy z Serbii, ponieważ tam już ten biznes kawowy działał. Nie były to piece rozwinięte technologicznie, ale tak naprawdę dzięki temu, że nauczyliśmy się palić na Hawajach i wiedzieliśmy, jak ten proces wygląda, Kamil był w stanie przełożyć to nawet te piece, które nie były tak technologicznie zaawansowane. Uczenie się tego no można powiedzieć, takiego fachu, reagowania w ogóle, jak nawet reaguje samo ziarno na to, kiedy ty zrobisz jakiś, nie wiem, ruch delikatny z palnikami, podniesienie płomienia, no to jest... No ja wychodzę z założenia, że tak naprawdę ktoś, kto zajmuje się, czy tam planuje jakąś przygodę z paleniem kawy, to jak najbardziej jestem im łatwiej, czyli im prościej, tym lepiej, super, nie? Ale te podstawy tego takiego, żeby te narzędzie, które ma być dla Ciebie ułatwieniem, a nie, że Ty jesteś jego niewolnikiem. My też zakład w Morągu otworzyliśmy ze względów finansowych, ponieważ Morąg i te obszary wiejsko i małomiejskie jednak są obszarami, w których jest to dużo tańsze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pochodzimy oboje z Morąga, więc tak naprawdę takim naturalnym dla nas procesem było jakby powrocie z zagranicy, wrócenie na te nasze stare śmieci po prostu i zaczęcie działania w Morągu. Tam też mieliśmy, nie ukrywam, wsparcie i w rodzinie, więc było nam dużo łatwiej podjąć pierwsze kroki, żeby w ogóle zacząć. Na rozwój firmy Ania z Kamilem pozyskali również środki unijne z funduszu rolnego. My aplikowaliśmy o środki na dofinansowanie rozwoju działalności po około chyba 6 latach już działania firmy.
I te środki pozwoliły nam zakupić większy sprzęt, większą maszynę do palenia kawy. Ogólnie przeznaczyliśmy je po prostu na sprzęt i to było takie dla nas bardzo istotne. Kupiliśmy sprzęt, który miał dużo większą wydajność, piec do palenia kawy, który miał większą wydajność. Dzięki temu mogliśmy zwiększyć swoją produkcję i trafić do większej ilości osób, więc tak naprawdę przyczyniło się to do rozwoju zdecydowanie naszej firmy i tego, gdzie jesteśmy w tym momencie. Kamil jest specjalistą od modulowania smaków i aromatów kawy, natomiast Ania zajmuje się szukaniem ziaren i kontrolą jakości, bo ma na to papiery i to nie byle jakie. Ja mam certyfikacje międzynarodowe, to jest Q Arabica Grader i Q Robusta Grader. To są certyfikacje, które, ja to tak mówię, że umiem w kawę. Rzeczywiście uprawniają mnie między innymi do oceny kawy, oceny też kawy, punktowania kawy na plantacji, kawy najwyższej jakości, które są dostępne. Ta cała certyfikacja powoduje, że proces oceny kawy, wyboru kawy jest bardzo sprecyzowany. Czyli polega to na tym, że ja jako Q-Grader w Polsce tutaj, który testuje kawy, które mamy dla swoich klientów, w taki sam sposób oceniam kawę, która wychodzi z plantacji na przykład z Kolumbii. Czyli osoba znajdująca się tam zrobi dokładnie ten sam proces oceny kawy, jak ja robię go tutaj w Polsce. Chodzi o to, żeby ten system był ujednolicony, żeby nie było tak, że nie wiem, pan jakiś farmer spali kawę bardzo mocno, zaparzy ją w filiżance, my tu spalimy ją bardzo jasno, zaparzymy zupełnie inaczej, bo otrzymamy całkowicie inne kawy. Więc chodzi o to, żeby to był ujednolicony system i każdy testował tak samo i miał takie same odczucia na temat tej kawy. Tak naprawdę najważniejsze w tym całym procesie oceny jest sensoryka, czyli wyczuwanie pozytywnych i negatywnych aspektów kawy, jak również wyczuwanie różnych aromatów i zapachów, które są w kawie. Tak kiedyś gdzieś usłyszeliśmy na początku, w ogóle jak zaczynaliśmy zajmować się tą kawą wysokiej jakości, że kawa to nie sałatka owocowa, więc jakim cudem ja tam czuję malinę albo jagodę w tej kawie, przecież to jest tylko kawa. No właśnie nie. Kawa tak naprawdę w zależności od tego, gdzie rośnie, jak jest obrabiana na plantacji, smakuje później zupełnie inaczej. Czyli możemy mieć dwie kawy z Etiopii i każda smakuje inaczej. W jednej znajdziemy nuty kwiatowe, a w drugiej znajdziemy nuty cytrynowe na przykład. Lani Coffee swoją działalność rozpoczęła w Morongu, gdzie do dziś mieści się tu zakład produkujący większe ilości kawy. Obecnie firma ma również drugi punkt na olsztyńskiej Starówce, reprezentacyjne miejsce w jednej z kawiarni, tak zwany showroom, gdzie można nie tylko spróbować tego kofeinowego czarnego złota. To jest miejsce, gdzie właśnie prowadzimy głównie szkolenia, drobną produkcję i spotykamy naszych klientów. Naszym założeniem na najbliższy czas jest oczywiście podtrzymanie tego, co jest, czyli tej produkcji, co mamy. Mamy nadzieję szerzyć tą wiedzę kawą gdzieś dalej i mam nadzieję, że coraz więcej kawiarni będzie kupowało kawę jakości speciality, bo naprawdę różnica w naparze jest ogromna, a najważniejszy jest klient, który do nas wróci na tą pyszną kawę. Dodatkowo bardzo duży nacisk teraz postawiliśmy na edukację, oczywiście też swoją po części, ale chodzi nam o edukację klientów i osób, które korzystają z naszych usług. Żeby nie trzymać tej wiedzy dla siebie, żeby każdy kupując kawę wiedział, na co zwrócić uwagę, jak czytać to wszystko, co tam jest napisane i żeby klienci po prostu byli bardziej świadomi. A przykłady innych biznesów, które można prowadzić na obszarach wiejskich, z pewnością pokażemy Wam w kolejnych odcinkach. Być może ktoś się zainspiruje i pomyśli o stworzeniu czegoś własnego, a pomysł może wpaść do głowy przypadkiem, chociażby przy porannej kawie.